Hej, tu Martyna. Mówię do Was z Pekinu, w którym od roku mieszkam i studiuję. Stwierdziłam, że nadszedł już najwyższy czas, żeby zacząć to życie dokumentować i Wam wszystkim pokazywać. Już jutro lecę do Hongkongu. Nie lecę jednak sama. Nie lecę też z Pawkiem, który jest moim chłopakiem i również tu ze mną studiuje. Uszanowanko. Tym razem jestem operatorem, ale będę się pojawiał jak najczęściej na vlogach. To był Pawko. To się podoba. Do Hongkongu lecę z mamą. Pekin i Hongkong są to dwa miasta, które wzbudzają ogromne zainteresowanie i pokażę Wam, jakie są największe różnice między tymi dwoma potężnymi miastami. Zapraszam! Lecimy. Hej, dajcie znać, czy Wy skusilibyście się na poranną kiełbaskę. Zanim przemieścimy się do Hongkongu, mamy z mamusią przesiadkę w Shenzhen i dwa słowa o Shenzhen. Shenzhen ma dopiero 20 lat, rozwija się w ekstremalnym tempie. Jest miastem graniczącym z Hongkongiem i jest miastem ludzi młodych, rozwijających się. Nie widać tu w ogóle starszych osób. Jak chiński renminbi ma się do hongkońskich dolarów? 1 chiński renminbi równa się 1,13 hongkońskich dolarów. Jak widzimy, różnica nie jest zbyt wielka. Niestety ceny w sklepach i życie tutaj, no to już mamy ogromną różnicę. Podzieliłabym to na parę kategorii. Dzienne potrzeby, czyli sklepy typu 7-Eleven czy po prostu markety. Tutaj na pewno Hongkong bije Pekin na głowę, bo ceny w tych wszystkich supermarketach są po prostu o wiele droższe. Minusem Hongkongu na pewno są ceny. Za kolę płacę 11 hongkońskich dolarów. Tak jak w Hongkongu kola kosztowała 11 dolarów hongkońskich, tak tutaj kosztuje 2,50. Jeśli chodzi o restauracje, to już nie ma gdzie jest drożej, gdzie jest taniej, tylko to już jest zależne od tego, gdzie pójdziemy. Bo zarówno w Pekinie, jak i w Hongkongu możemy zjeść rzeczy wykwintne i bardzo drogie. Możemy zjeść rzeczy smaczne, gdzie cenowo są przystępne raczej dla wszystkich. Lub możemy uderzyć po prostu w street food. Chciałabym porównać hotele, w których mieszkałam w Hongkongu i w Pekinie. W Hongkongu był to Harbour View, w sercu Hong Kong Island. Nie było nic, na co można by było narzekać. Pokój był czysty, obsługa była miła, pomocna, mówiąca oczywiście w języku angielskim. W Pekinie parę dni później moja mama mieszkała w hotelu Kayak przy placu Tiananmen, no i tu już było parę problemów. Pani z recepcji, żeby porozumieć się po angielsku, musiała wzywać menadżera, a pokój był najzwyczajniej w świecie brudny. Cenowo Harbour View oraz Kayak w Pekinie były bardzo zbliżone do siebie. Że mój krzaczek doda troszkę egzotyki. Tu już nie będę skupiać się na cenach, ale bardziej na smaku i różnorodności kuchni dostępnych w Pekinie i Hongkongu. Wracając myślami do dań, które jadłam w Hongkongu, mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć i nie wiem, czy to była kwestia dobrej intuicji w wyborze restauracji, czy po prostu w Hongkongu wszystko jest pyszne.
Ja wiem, że to jest na pewno kwestia szoku kulturowego i tego, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale tu nawet lemon tea, najzwyczajniejsza herbata, smakuje jak niebo. Nasz pierwszy posiłek w Hongkongu, bardzo różnorodnie. Mamy pad thai'a, tom yum i zielone curry. O Boże, ale pyszne. Do tej pory, jak żyję w Pekinie od roku, to jeszcze tak autentycznie pysznego curry nie jadłam. O Boże, ale pyszne. Wyszłyśmy do jakiejś, może nie pierwszej lepszej, no ale lepszej, zatłoczonej, dobrze wyglądającej restauracji. Mówię teraz prosto z serca. W Hongkongu czuję smak życia. Jedzenie jest świeże, różnorodne i mam wrażenie, że zdrowsze niż to, które dostaję w Pekinie. To dlatego, że kuchnia typowo chińska, ta na północy, charakteryzuje się bardzo oleistymi i tłustymi potrawami, po których najzwyczajniej w świecie możemy czuć się niekomfortowo. Nie zmienia to jednak faktu, że w Pekinie dostaniemy masę pysznych dań, takich jak na przykład Kung Pao Jilin, kaczka po pekińsku czy Chao Fan. W Pekinie kultura osobista rządzi się już własnymi prawami. Chińczycy twierdzą, że jeżeli coś jest szkodliwe dla naszego ciała, organizmu, to trzeba się tego jak najszybciej, nieważne w jaki sposób, jaką drogą pozbyć. To też na ulicy w Chinach co chwilę da się słyszeć dosyć donośne charkanie lub plucie, przepychanie w metrze, niezamykanie drzwi do toalet, głośne bekanie czy bardzo nieestetyczne spożywanie pokarmu również nie powinno Was tutaj dziwić. Jednakże mnie codziennie zadziwia na nowo. Kolejnym gigantycznym szokiem kulturowym jest kultura osobista Hongkongijczyków. Rzuca się w oczy po pierwsze to, że puszczają Cię na przejściach, puszczają Cię w drzwiach, nie pchają się, tylko wszystko ma tutaj swój ład i porządek. To jest po prostu niesamowite i piękne w tym mieście. A czegoś takiego jak charkanie, brońcie Panie Boże. Wszyscy są uprzejmi, mili i po prostu aż uśmiech nie schodzi tutaj z twarzy. One word for Hong Kong. Meaning so many nationalities. Aha. Yeah, so many. Do you like it? Well, I'm local. I'm used to it. No problem. Wszystko mamy w tłumaczeniu, nawet żeby spojrzeć w prawo i w lewo. Tak jak w Hongkongu ciężko było o osobę, która nie potrafi się porozumiewać w języku angielskim, tak w Pekinie takich osób mamy w bród. Ponieważ mało jaki Chińczyk, mimo tego, że jest to stolica Chin, umie mówić tutaj po angielsku. W Pekinie króluje tak zwany Beijing Hua, co oznacza pekiński akcent. Polega on na tym, że praktycznie do każdego słowa Pekińczyk doda końcówkę R, przez co zdanie, które powinno brzmieć 我在东门, które oznacza jestem przy wschodniej bramie, z pekińskim akcentem będzie brzmiało 我在东门. Tak, dokładnie tak będzie brzmiało. Więc nie zdziwcie się, że jeżeli nawet umiecie mówić po chińsku, to w Pekinie bardzo często trudno zrozumieć rasowego Pekińczyka. Każda jedna osoba w Hongkongu, niezależnie od wieku, mówi po angielsku i po kantońsku. Teraz do szkół wszedł także mandaryński, ale lepiej go podobno tutaj nie używać. I mówi mi to moja ciocia, która w Hongkongu była już wiele razy i wie, że oni po prostu najzwyczajniej w świecie oburzają się, jeśli mówi się do nich po mandaryńsku. Where did you learn English? Teraz naprawdę rozumiem, co znaczy, że
wschód spotyka się z zachodem. Tutaj jest po prostu wszystko. Idealnie ukazanie zderzenia kultury europejskiej z chińskimi gigantami z tyłu. To jest coś pięknego, naprawdę. Zakochałam się. Gdybym miała opisać Hongkong jednym przymiotnikiem, to byłby to przymiotnik ciasne miasto. Tu jest po prostu wszystko na sobie. Wszystko jest na sobie. W Pekinie monumentalne wieżowce współistnieją z tradycyjnymi chińskimi hutungami. Są to jednopiętrowe budynki, ściśle ze sobą powiązane, z jednym dziedzińcem i ze wspólnym wychodkiem. Najstarsze hutungi sięgają aż XII wieku. Do monumentalnych wieżowców oraz hutungów, do panoramy Pekinu dochodzą nam jeszcze socjalistyczne bloki, które niestety burzą nam troszeczkę piękną panoramę Pekinu, która w niektórych miejscach naprawdę ma potencjał. Metro pekińskie ma 574 km i zawiera się w nim 19 linii, co czyni je drugim najdłuższym metrem świata. Pierwsze miejsce należy do Szanghaju. Dziennie przewije się tam około 10 milionów ludzi, więc nie ma co się dziwić, że na pustki w pekińskim metrze nie ma co liczyć. Przejazd metrem, w zależności od tego, gdzie jedziemy, waha się w granicach od 2 iwanów do 6 iwanów. Ja osobiście jestem zwolenniczką jazdy autobusem. Przejazdy autobusem wychodzą taniej, ponieważ są to 2 iwany za przejazd. Autobusy nie są na pewno tak zatłoczone jak metro, a przez okno można popodziwiać troszkę Pekin i to, co nas otacza. W Hongkongu transport publiczny był już znacznie droższy. Ceny biletów w metrze wahały się od 4 do 13 hongkońskich dolarów. Linii metra było tylko 5, lecz do tego dochodziły nam tramwaje, piętrowe autobusy oraz najfajniejszy środek transportu na świecie, jakim były promy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało i jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie Chin, koniecznie piszcie w komentarzach. Jeżeli takie komentarze rzeczywiście się pojawią, to z przyjemnością odpowiem na każde Wasze pytanie. A tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku Martyna w Chinach.